Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żar Pan Żur. Kaj ostatnio nie wleza, kabanosy, wieprzowe, drobiowe, na ostro, nawet bez mięsa, a ja wpadł na dobry pomysł i jak lubicie chińszczyzna, musicie obejrzeć ten film do końca. A do moich kabanosów będziemy potrzebować przyprawa 5 smaków, chili w oleju, dostałem taką przyprawę oryginalną, nie wiem co znaczą te znaczki, ale zaraz to sprawdzimy. Czochol oczywiście i przyprawimy wszystko sosem sojowym. Żeby kabanosy były takie jak na początku filmu, będą musiały leżeć 2 tygodnie, a do tego, żeby nie narobić se pierdół, będziemy potrzebować troszeczkę peklosoli. Do zrobienia tych kabanosów zainspirowała mnie ta przyprawa, którą dostałem od kolegi. Jest to oryginalna przyprawa z Syczuanu. Jest to mieszanka płatków chili w oleju razem z różnego rodzaju warzywami i orzeszkami ziemnymi, ale możecie też użyć co znajdziecie i co wam smakuje. Tłumaczem postanowiłem sprawdzić, co te znaczki wszystkie znaczą. Jest dobrze. Z Chin, ale bez GMO. Jak zwykle dokładna lista składników podaję wam na dole w opisie pod filmem. Ja do zrobienia tych kabanosów użyłem trójkąt z żeberek i boczek, ale możecie użyć też karczku. Wydawało mi się, że do ostrego będzie pasować tłuste i to się sprawdziło. Z trójkąta wycinamy kości, możecie się z nich zrobić jakoś dobra zupa, trochę wędzonych żeberek dodać i będzie z nich zarąbisto kwaśnica. Albo grochówa, albo jakiś inny wywar. Jak widzicie, kąsek jest ten trochę przerośnięty. Musimy go pociąć teraz tak, żeby nam właził do maszynki do mielenia mięsa. W miarę możliwości zrobimy selekcję mięsa i odkroimy tłuste od chudego. Oczywiście nie musicie tego robić tak dokładnie, to ja zawsze przesadzam i czuję się jak w laboratorium. Z boczkiem robimy to samo, tniemy go na kąski, takie poski wielkości otworu maszynki. Oczywiście skóra z boczku do kabanosów będzie nam niepotrzebna. Pokażę wam teraz mój sposób, jak najszybciej odkroić skórę od boczku. Skóry ją nie wyciepuję, oczywiście wciepnę ją do zamrażalki. Mogę sobie potem użyć do krupnioków, albo by jakby narobił jakiś leberwurst. Tłuste mięso mielemy teraz na oczku 8. Najlepiej jak te tłuste kąski wsadzicie przed mieleniem wcześniej na pół godziny, godzina do zamrażalki. Wtedy mięso nie robi się tako śmyra i no te kąski zostawają w całości. Chude mięso będziemy teraz mielić na szarpaku. A tak wyglądają nasze mięsa po zmieleniu. Bierzemy się teraz za ta magiczna przyprawa. Do mnie to też był eksperyment, także jak kupicie jakoś inną, też się nic nie stanie. Ważne, żeby dobrze doprawić, żeby nie zrobić tego za ostre, żeby to było zjadliwe. Tu widzicie, że są też w tym chili jeszcze orzeszki ziemne. Zostawiłem je tam w środku. Zaś coś innego. Robią salami z orzechami włoskimi. To czemu Żar Pan Żur nie zrobić kabanosów z orzeszkami ziemnymi? Jak już oglądacie trochę dłużej mój kanał, to wiecie, czego nie może braknąć. Czochol to podstawa. Przeciskamy go przez praska. Dodajemy teraz przyprawy 5 smaków.
Tu zaraz taka uwaga na początku, nie będę wam dokładnie podawał ilości tej przyprawy, bo nie wiem, jako kupicie, każda przyprawa 5 smaków jest inna, także będziecie musieli sobie dosmakować swoje mięso, swój farsz. Posypujemy wszystko peklosolą, dodajemy troszeczkę cukru i na każde kilo dodałem jeszcze łyżka sosu sojowego. Nie byłem jeszcze w Chinach, ale wydaje mi się, że to tak właśnie wonia tam u chińskiego masorza. Całość musimy teraz dobrze wymieszać. Dajcie pozór, żeby nie zagniatać tego mięsa, tak jak się robi kiełbasa, do kleistości. I no tak długo, aż to będzie wymieszane, dokładnie wymieszane, żeby nie było z jednej strony słone albo za ostre. A robię to po to, żeby kabanoski przy złamaniu fajnie strzelały. Do zrobienia kabanosów użyłem jelita baranie firmy Jelux. Są to jelita na posku, bardzo łatwo się nakłada na lejek. Ktoś, kto nakładał takie cienkie jelito na rurka, to wie, o czym godą. Jelita są w takiej siatce, żeby nam nie zjechały z tego poska. No i żeby można było je teraz przed użyciem dobrze wypukać. Wciepujecie je teraz do letniej wody i możecie potrzymać je tak około godziny, nawet 2. W międzyczasie możecie wygnieść trochę te jelita, poruszać, żeby ta woda miała taką dobrą cyrkulację, a na koniec najlepiej, tak jak one są, przepłukać je pod źródłem, pod kranem, normalnie pod źródłem zimnej wody. Teraz wam pokażę, jak łatwo na tym posku założyć jelito. Nasuwamy je ino na rurka. Możecie je teraz wysunąć tyłem, przy tłoku waszej nadziewarki. Ja to robię przodem, bo mi ergonomicznie jest tak łatwiej, bo stoję tutaj z przodu. Sak, voilà, jelito założone. Końcówka musimy teraz rozwiązać. I najlepiej z jakimś pomagerem nadziewamy nasze kabanosy. Widzicie, że jelito ani mi nie pękło. Robię to delikatnie, pomału. Końcówka teraz zawiązuję, żeby nam nic nie wylazło. Teraz względem miejsca odmierzacie sobie długość waszych kabanosów, żeby pasowały od półki do półki. Oczywiście jak macie taką długą wędzarnię na ryby, możecie sobie zrobić kabanosy nawet metrowe. Pierwszy zwój mamy gotowy i odwieszamy teraz nasze kabanosy na kije. Ja w temperaturze pokojowej zostawię je na około 12 do 16 godzin. W temperaturze nie wiem ile było, ale mniej więcej 20 stopni. Teraz na gibko przenosimy się do naszej wędzarni i kabanosy suszymy, aż będą takie ciepławe w dotyku i suche z zewnątrz. Oczywiście robimy to bez dymu. Jakbyście teraz puścili już dym, mokro kiełbasa by się ino okopciła i była czarno, no i nie tak smaczno, a już o zdrowiu nawet nie wspominam. Po wysuszeniu puszczamy dym i wędzymy nie na czas, ale do koloru jaki chcemy uzyskać, a jak już uzyskają odpowiedni kolor, możecie zapiec tak około godziny w temperaturze 80 stopni. Tak wyglądają kabanosy po 2 tygodniach suszenia. Ja to zrobił w lodówce, chyba że macie inne jakieś odpowiednie warunki. Jak wam się podobał film, proszę was palec w górę i subskrypcja i do następnego razu.